Dzień dobry, Kacper Kita Państwa wita. Dzisiaj mam wielką przyjemność po raz kolejny rozmawiać z doktorem Krzysztofem Rakiem, głównym analitykiem w Instytucie Zachodnim, badaczem stosunków międzynarodowych, autorem znakomitych książek, w tym najnowszej Piekielni sąsiedzi. Jak Rosja i Niemcy dogadywały się kosztem Polski, wspólnie z profesorem Grzegorzem Kucharczykiem. Czytałem, polecam, bardzo dobra książka pokazująca nam fajny, przystępny sposób, wiedzę historyczną na temat tego, jak ci nasi wspaniali sąsiedzi układali wzajemnie swoje relacje, no i jak bardzo niestety współczesność i najnowsza historia są naprawdę głęboko uwarunkowane. Dziękuję za te dobre słowa. Witam Państwa serdecznie. Cieszę się, że mogę z Tobą dzisiaj porozmawiać. A porozmawiamy oczywiście o najnowszych wydarzeniach w świecie dyplomacji, który Krzysztof zarówno jeśli chodzi o jego przeszłość, jak i teraźniejszość analizuje dokładnie, no i powie nam, co przyniesie przyszłość. Oczywiście mówię o spotkaniu Władimira Putina i Donalda Trumpa, o następnie wizycie w Białym Domu licznych polityków europejskich, Wołodymyra Zełenskiego, Macrona, Merza, Starmera, etc. No i wreszcie, czy perspektywa zakończenia wojny na Ukrainie rzeczywiście się jakkolwiek zbliża i co to wszystko oznacza dla Polski i naszego własnego bezpieczeństwa. Zacznijmy od tego, co było chronologicznie pierwsze i co wywoływało największe emocje. Spotkanie Trump-Putin. Fiodor Łukianow głosi w Rosja w globalnej polityce, kra lądowa zaczyna pękać. Stany Zjednoczone przestają mówić o winie Rosji, zaczynają szukać pragmatycznego wyjścia z tego konfliktu. Czy rzeczywiście? Mówiłeś, że będę mówił coś o przyszłości. Nie będę na ten temat mówił, bo nie wiem, co będzie w przyszłości. Nie znamy przyszłości. No ale niewątpliwie to spotkanie na Alasce było pewnego rodzaju przełomem, bo to jest spotkanie na najwyższym szczeblu, no i nie można mówić, że nic się nie stało. Ja nieraz, jak czytam pewną część, szczególnie naszych analityków, specjalistów od wschodu, to oni najpierw mówili, że do tego spotkania na pewno nie dojdzie, a jak już do tego spotkania doszło, no to uznali i przewidywali, że będzie ono bezproduktywne. Oni dokładnie znają przyszłość i twierdzą, że do takiego porozumienia nie dojdzie. Ja nie jestem w stanie na podstawie tego, co widzimy, wyrażać tak zdecydowanych wniosków, bo jak mówię, nie wiem, co będzie w przyszłości, bo z mojej wiedzy wynika, że żaden człowiek nie ma wiedzy pewnej o przyszłości. Jest jedna osoba, która przyszłość zna, czy może znać, i jest to Pan Bóg. No ale normalny człowiek wiedzy o przyszłości nie ma. I teraz, jeśli idzie o samo to spotkanie, ono dla nas, dla analityków przede wszystkim jest ważne, bo na jego podstawie możemy dojść do pewnych wniosków na temat stanu stosunków dwustronnych i na temat tego, o czym się w tajnych kanałach mówiło za pomocą tajnych kanałów dyplomatycznych. My, Kacprze, o tych tajnych rozmowach, jak pamiętasz, chyba za każdym razem do tych ewentualnych tajnych rozmów za każdym razem się odnosiliśmy. No i wreszcie doszło do tego, że wskutek te tajne kanały zaczęły działać na tyle dobrze, że doszło od razu do spotkania na szczycie. No i tutaj są też dwie szkoły, tak? Czy te spotkania, czy przed tym spotkaniem doszło do jakiegoś porozumienia, czy też to spotkanie było tylko takim spotkaniem w ogóle merytorycznie nieprzygotowanym i to na tym spotkaniu miało dojść do jakiejś decyzji. No ja, znając praktykę dyplomatyczną, uważam, że raczej przychylam się do tej pierwszej opcji, a mianowicie, że mocarstwa, tutaj przede wszystkim mówimy o Stanach Zjednoczonych i Rosji, do jakiegoś kompromisu doszły,
do jakiegoś porozumienia ramowego, no bo dopiero wtedy mamy do czynienia ze spotkaniem przywódców. Gdy no, pewien konsensus, pewien minimalny konsensus przez obie strony zostaje osiągnięty. No i tak można się domyślać, tak, że ten konsensus polega na tym, no, że obydwie strony porozumiały się względem tego, że ta wojna powinna się zakończyć porozumieniem pokojowym. I to jest pewne novum, bo jak Państwo zapewne pamiętacie, jak my rozmawiamy z Kacprem, to już nie jeden, jak podkreślam, nie jeden raz, no to zawsze zakładaliśmy, że to nie będzie porozumienie pokojowe, tylko że to będzie zawieszenie broni. Porozumienie pokojowe, układ pokojowy, tym różni się od zawieszenia broni, no, że jest to już dokument prawno-międzynarodowy, źródło prawa międzynarodowego, które zawiera no, dosyć szeroki zakres zobowiązań. Bo to nie jest tylko porozumienie dotyczące w gruncie rzeczy, tak, jakiejś linii, tymczasowej linii demarkacyjnej, z którą mamy do czynienia z porozumieniem czy układem dotyczącym zawieszenia broni. W takim układzie pokojowym no, musi być zawarte coś więcej, no chociażby i tutaj jest ten drugi element po porozumieniu pokojowym, że strony muszą się w jakiś sposób porozumieć w kwestiach terytorialnych, tak? Czyli to porozumienie nie ma charakteru tymczasowego dotyczące granicy, tylko obie strony obie bądź wiele stron podejmują decyzje dotyczące statusu prawno-międzynarodowego terytorium, to znaczy uznania granicy pomiędzy dwoma państwami w sposób prawno-międzynarodowy. To jest drugi ważny element. Trzeci element kluczowy to jest kwestia tak zwanych gwarancji bezpieczeństwa. Być może to jest kwestia najważniejsza, a przynajmniej z perspektywy Ukrainy to jest kwestia najważniejsza, bo jak pamiętamy, lutowe spotkanie prezydenta Zełenskiego z prezydentem Trumpem w gabinecie owalnym, ono skończyło się fiaskiem i skończyło się scysją właśnie z tego względu, że Ukraińcy, czy Zełenski, upierali się przy tym, żeby Trump zadeklarował, że Stany Zjednoczone zdecydują się dać stronie ukraińskiej no, pewne twarde gwarancje bezpieczeństwa. Jak pamiętamy, no, te żądania ówczesne Zełenskiego no, skończyły się awanturą w Białym Domu. To są moim zdaniem te trzy główne elementy. I dzisiaj co możemy powiedzieć? No już na zakończenie tego fragmentu naszej rozmowy. Ja uważam, że to porozumienie jest możliwe, ale podkreślam, używam takich fraz modalnych. Możliwe. Ja bym go z taką pewnością, jak część naszych ekspertów wschodnich, nie wykluczał. No ale no, możliwe to nie znaczy, że do niego na pewno dojdzie. Został zrobiony, moim zdaniem, duży, poważny krok, no ale diabeł tkwi w szczegółach, no bo te szczegóły będą dotyczyły tych dwóch kwestii, tak? Zakresu gwarancji, no i zakresu, jak to już się dzisiaj mówi, wymiany terytoriów pomiędzy obydwoma stronami, czyli pomiędzy Rosją i Ukrainą. Co do tego jeszcze, jak widzimy, tu nie ma zgody, a to są dwie absolutnie kluczowe sprawy i tutaj jeszcze możemy jakby spodziewać się no, chyba wielu zwrotów
akcji, no bo dzisiaj jak obserwujemy to, co mówią główni aktorzy, no to najwyraźniej co do tego, jeśli idzie o konkrety, w tych dwóch kwestiach nie ma jasności. Nie ma jasności, nie ma konsensusu. Zanim przejdziemy dalej, chciałem serdecznie podziękować wszystkim, którzy wspieracie pracę Nowego Ładu, ponieważ to dzięki naszym darczyńcom możemy działać już 5. rok. Skądinąd zapraszam na nasze 5. urodziny 27 września w Warszawie i możemy wprowadzać do polskiej debaty publicznej z jednej strony głos młodych polskich patriotów, a z drugiej strony współpracować z znakomitymi, uznanymi ekspertami w swoich dziedzinach i budować nową jakość debaty publicznej, pokazywać, że możemy nie wyrzekać się naszych wartości, a reprezentować polski interes narodowy, reprezentować, no tutaj Krzysztof wspomniał, to odwołanie do Pana Boga, którego się nie wstydzimy, a z drugiej strony także zachowywać poważny poziom merytoryczny i rzetelność w naszych komentarzach i analizach. Jeżeli cenicie sobie naszą misję, naszą pracę, rozważcie proszę choćby drobną kwotą wsparcie jej poprzez wejście na naszą stronę wspieram.nnet.pl lub poprzez wpłatę na nasze konto, jak to zrobić w opisie tego filmu. No i tutaj oczywiście pytanie diabeł tkwi w szczegółach, ponieważ wydaje mi się, że duża część polskich komentatorów jest przywiązana do paradygmatu liberalnego i w związku z tym sam fakt spotkania Trumpa z Putinem uznaje z definicji za sukces Putina, ponieważ Putin został uznany za gościa, z którym można rozmawiać. Tak jakby fakt, że jest prezydentem Rosji, nie powodował, że on siłą rzeczy nigdy nie będzie całkowicie izolowany. No ale to jest oczywiście stopniowalne. No i tutaj pojawia się pytanie, czy Trump zdecydował się na to spotkanie, które no oczywiście jest pewnym gestem wobec Putina, tym bardziej, że odbywa się w Stanach Zjednoczonych, w zamian za coś. No i też wydaje się logiczne, że coś musiał dostać w zamian, bo Trump też nie jest przecież jakimś frajerem, tak jak go niektórzy próbują przedstawiać. Natomiast oczywiście pojawia się pytanie, czy oznacza prawdopodobieństwo i powiedzmy realną możliwość jakiegoś porozumienia, no ale to porozumienie musiałoby być opierać się w dużej mierze na tym, że Stany Zjednoczone wymuszają na Ukrainie przyjęcie przynajmniej części rosyjskich żądań, czy jednak jest to tylko element normalizacji relacji i przyjęcie do wiadomości, że tak zwany konflikt ukraiński będzie sobie trwał i będzie w gruncie rzeczy jedną z kilku rzeczy, o których Amerykanie i Rosjanie będą sobie rozmawiać i będą mogli tym konfliktem zarządzać. Tak jak rozmawiają sobie równolegle o Bliskim Wschodzie, o Arktyce, o sytuacji w Azji i tak dalej, i tak dalej. Czy na przykład o kwestiach energetycznych. I w związku z tym Ameryka uznaje Rosję za istotne państwo, z którym może się dzielić strefami wpływów w niektórych obszarach, może negocjować niektóre obszary, a kwestia ukraińska przestaje być sprawą życia i śmierci, tylko jest takim tematem, którym trzeba zarządzać, dążyć do tego, żeby było jakieś porozumienie, ale nie widać, ale niekoniecznie do takiego trwałego porozumienia, tym bardziej pokoju, porozumienia pokojowego, o którym mówiłeś, mogłoby dojść. Czy rzeczywiście, która z tych opcji wydaje ci się bardziej prawdopodobna? Czy także patrząc na to, że po tym spotkaniu mieliśmy raczej wymianę, można to uznać za część taktyki negocjacyjnej, no raczej bardziej nieprzyjaznych kroków. Tak? Z jednej strony te słowa Ławrowa, stawiające znów mocno żądanie Rosji, z drugiej strony wpis Trumpa mówiący o tym, że problemem Bidena było to, że nie pozwalał Ukrainie podejmować działań ofensywnych wobec Rosji, co jest inną zupełnie narracją niż ta, którą Trump stosował przez większość ostatnich 3 lat. To może zacznę od tego, o czym wspomniałeś na początku. No bo ja bym to powiedział tak, to porozumienie, jeśli do niego dojdzie, no musimy mieć świadomość tego, że ono nie będzie sprawiedliwe. Niestety, ale wojny nie kończą się sprawiedliwymi pokojami i taka jest natura stosunków międzynarodowych. Ja stąd rozumiem część naszych ekspertów, którzy chcieliby sprawiedliwego układu pokojowego. Sprawiedliwego to znaczy takiego, w którym sprawiedliwość zostałaby wymierzona krajowi, który napadł,
sprawiedliwość zostałaby wymierzona agresorowi. No a ten deal, jak wiemy, jeśli dojdzie, to on będzie miał na pewno jedną cechę. On nie będzie sprawiedliwy, czyli kara nie zostanie wymierzona prezydentowi Putinowi i Rosji. Co więcej, no, z takiej perspektywy, jakbyśmy popatrzyli, porównali to, co stało się właśnie na samym początku tej wojny, no będziemy widzieli, że no raczej, ja bym tak powiedział, Putin coś zyska, czyli Putin nie będzie stroną na pewno przegraną. No i tutaj to nasze poczucie, wrodzone poczucie sprawiedliwości, przyzwoitości się burzy. I ja te reakcje rozumiem i sam też mam takie reakcje, no ale jesteśmy analitykami, staramy się obserwować to, co się dzieje, tak jak to jest, i musimy wyłączyć nasze emocje po to, żeby nasze sądy na temat tej rzeczywistości międzynarodowej miały jakąś wartość. To brzydząc się tak i będąc nieusatysfakcjonowani niesprawiedliwością, no musimy przyjąć fakty, tak? A tym faktem będzie to, że to na dzisiaj, tak, na dzień dzisiejszy, w tych warunkach, jakie one dzisiaj są, to porozumienie, ten układ pokojowy, jeśli zostanie, podkreślam, zawarty, będzie niesprawiedliwy. I taka jest niestety rzeczywistość. Teraz pytasz mnie tak naprawdę, co z tą wojną, tak? Jakie są jaką rolę w relacjach amerykańsko-rosyjskich odgrywa Ukraina, prawda? Bo to nie jest jedno i to samo. Nie da się relacji na linii Waszyngton-Moskwa zredukować tylko do kwestii ukraińskiej. Ja to wyrażam taką tezą, że w gruncie rzeczy Putin z Trumpem negocjują dwa porozumienia. Pierwsze porozumienie to jest porozumienie o normalizacji relacji. To jest próba stworzenia nowej podstawy stosunków rosyjsko-amerykańskich, nowym, nazwijmy to, modus vivendi, a drugie porozumienie, no to jest porozumienie dotyczące zakończenia wojny na Ukrainie. W tym, co mówiłeś, jest taka sugestia, że być może można byłoby i mocarstwa będą w pewnym momencie dążyły do tego, żeby oddzielić te obydwa porozumienia między sobą. To znaczy, jeśli nie udałoby się zakończyć wojny, pomimo to Trump będzie dążył do zawarcia jakiegoś geopolitycznego porozumienia z Putinem. No i tu jest właśnie ta cała trudność, bo gdyby tak się dało, to sądzę, już byśmy to porozumienie mocarstw ponad głowami Ukrainy zostałoby zawarte. Chyba na szczęście, tak łatwo się tego nie da zrobić, bo Putin oczywiście, dla niego to byłoby idealne, tak? Zawarcie porozumienia z Trumpem i kontynuowanie wojny, no bo to musiałoby to oznaczać, że on prowadzi nadal wojnę, ale już Ameryka w żaden sposób nie jest zaangażowana w to, co się dzieje na froncie, tak? Czyli to byłoby wielkie zwycięstwo dyplomatyczne Putina, eliminującą jedną de facto ze stron tego konfliktu. No i właśnie tu jest tu jest właśnie leży ten cały problem, również dla Trumpa, no, że to wiązałoby się z ogromnymi stratami wizerunkowymi dla Stanów Zjednoczonych. Realpolitik, ale wizerunek i miękka siła też bardzo się liczy. No i jak widzimy, mimo pewnych
sugestii, czy takich ostrzeżeń, no właśnie, że Trump, ja się wycofam z mediacji, no i właśnie, że pozostawi Ukrainę samym sobą, które tak można byłoby rozumieć, no Trump nie jest w stanie tego zrobić. Doskonale sobie zdaje sprawę, że dla niego i dla polityki amerykańskiej takie załatwienie sprawy groziłoby właśnie nie tylko utratą wizerunku, no bo wtedy, gdyby Waszyngton porzucił Kijów tak zupełnie, no to wszyscy geopolityczni sojusznicy Stanów Zjednoczonych zaczęliby się zastanawiać nad naturami związków łączących ich ze Stanami Zjednoczonymi i dalszym sensem ich kontynuowania. Dlatego no tutaj od tego porozumienia i od zakończenia wojny na Ukrainie zależy generalnie wiarygodność Stanów Zjednoczonych, wiarygodność sojusznika, wiarygodność jako partnera w grach międzynarodowych i z tego powodu Trump nie może sobie na to pozwolić. Stąd musi najpierw za wszelką cenę wynegocjować pokój na Ukrainie, żeby móc dalej porozumieć się z Rosją, przede wszystkim geopolitycznie, no bo jak wiemy, o tym też nieraz rozmawialiśmy, Trump uważa, że musi uczynić wszystko, żeby uniemożliwić taką sytuację, w której Rosja będzie skazana na rolę satelity Chin. Chciałby, żeby Rosja miała samodzielne pole manewru, żeby w tym świecie wielobiegunowym, do którego dąży Trump i jego administracja, Rosja nie była ściśle związana jako sojusznik i satelita Chin, no bo Amerykanie, Trump, ale nie tylko Trump, tak, już od dawna w ich strategii bezpieczeństwa narodowego no mają wkalkulowany co najmniej rywalizację z Chinami. No i taka sytuacja, kiedy Rosja jest po stronie Chin, jest dla nich niekorzystna. I jak rozumiemy, no cała polityka Trumpa polega geopolitycznie, tak? Sens jej geopolityczny jest taki, żeby, jak ja to mówię, wyrwać rosyjskiego niedźwiedzia z objęć chińskiego smoka. No ale właśnie, żeby zrealizować ten geopolityczny cel, jest jedna podstawowa przeszkoda, bardzo trudna, którą trzeba do usunięcia, mianowicie wojna na Ukrainie. No i odpowiadam na to kwestię, na to pytanie postawione przez ciebie, no właśnie w ten sposób. Chyba na razie nie ma takiego pomysłu, żeby Stany Zjednoczone wycofały się ze wsparcia, całkowicie wycofały się ze wsparcia wobec Ukrainy i zawarły jakiś geopolityczny wielki deal z Rosją. Bez zakończenia wojny na Ukrainie jest to niemożliwe. No tutaj pojawia się też oczywiście pytanie o miejsce Europy w tym wszystkim, ponieważ chyba Trump, zarówno jeśli chodzi o samą formę tak zwanych gwarancji bezpieczeństwa, jak i o rolę Stanów Zjednoczonych we wsparciu militarnym dla Ukrainy, dąży do rozwiązania, w którym Stany Zjednoczone są obecne, ale ponoszą mniejsze koszty niż dotychczas. To znaczy, jeśli chodzi o gwarancję bezpieczeństwa, to Europejczycy mieliby być, jeżeli już ktokolwiek z sił zachodnich obecni militarnie na Ukrainie, a Stany Zjednoczone mogą maksymalnie
dostarczać wsparcie powietrzne, chociaż też oczywiście pojawia się pytanie, czy Rosjanie nawet takie rozwiązanie zaakceptują, póki co je przecież odrzucają, żeby jakakolwiek obecność militarna państw NATO miała miejsce, no, chyba żeby państwa NATO po prostu wysłały tam wojska bez uzyskania wcześniej akceptacji Rosji, ale to byłby też krok na tyle ryzykowny, że chyba na razie wydaje się wątpliwe, żeby został podjęty. No więc właśnie. A drugi aspekt to jest to, kto płaci za broń. I może dla Trumpa rozwiązanie, w którym Europejczycy płacą za jego amerykańską broń, jest tym rozwiązaniem optymalnym, w którym z jednej strony on nie jest na tym stratny, ponieważ ktoś dostaje za to pieniążki. Po drugie, może oczywiście wspierać swój własny przemysł, swoich wyborców, swoich robotników, którzy na niego głosowali. Z trzeciej strony pogłębia zależność Europy od Stanów Zjednoczonych. Nie ma wielkiej odbudowy niemieckiego, francuskiego, włoskiego przemysłu militarnego, bo w pierwszej kolejności pieniążki idą do Lockheed Martin, Boeinga i tak dalej. Przecież w tym duchu także miało być sformułowane to pamiętajmy, wstępne porozumienie między Trumpem a panią von der Leyen. I tutaj przechodzę do tego pytania o drugie spotkanie, czyli Trump i politycy europejscy. Czy twoim zdaniem jaki twoim zdaniem jest w tym momencie pomysł Trumpa i jego administracji na relacje z państwami europejskimi? No właśnie. Znowu wracamy do tej kwestii, która mi się wydaje kluczowa, a ona jest bardzo niejasna nadal. Ja mam wątpliwość, czy w tej kwestii panuje, no właśnie, czy to jest ta ramowa zgoda, nie tylko pomiędzy Rosją i Stanami Zjednoczonymi, ale również Europejczykami, bo moją uwagę po zakończeniu szczytu w Alasce zwróciło to, że po zakończeniu tego szczytu Trump i Putin wspomnieli o tych gwarancjach bezpieczeństwa i wspomnieli w sposób aprobatywny. I ja tak rozumiałem, że właśnie przełom polega właśnie na tym, że mamy deal, ziemię, czyli terytoria za gwarancję. I to już jest jakaś podstawa negocjacyjna, no bo jak mówię, ja wracam znowu do spotkania Trump-Zełenski w lutym tego roku, gdzie wszystko się rozpadło o te gwarancje, bo Ameryka najwyraźniej tych gwarancji nie chciała, twardych, militarnych gwarancji nie chciała dać Ukrainie. Jeśli to porozumienie ma mieć sens i ma dojść do skutku, to kwestia gwarancji jest absolutnie kwestią kluczową. No i teraz w poniedziałek, tak, był ten szczyt w Waszyngtonie, Trump przyjął Zełenskiego, a potem przyjął przywódców europejskich. No i jak czytaliśmy te reakcje w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii, ale również na Ukrainie, to ci przywódcy byli zgodni. Nawet Merz stwierdził, że efekty tego szczytu wykraczają poza jego oczekiwania, przewyższają jego oczekiwania. Pytanie jest do jakich wniosków przywódcy doszli. No teoretycznie rzecz biorąc, no jest tak, że te gwarantami będą Stany Zjednoczone i mocarstwa europejskie i państwa europejskie. Tyle tylko, co podkreśla Trump, i tutaj chyba też nie ma jakichś kontrowersji i nie słyszałem, żeby ci przywódcy to kontrowali, temu się przeciwstawiali, że główny ciężar odpowiedzialności za te twardsze gwarancje spadnie na mocarstwa europejskie,
Natomiast Stany Zjednoczone, jak ktoś to powiedział tak ładnie, ale będą gwarantem gwarancji, czyli będą takim nadgwarantem, nie biorąc bezpośrednio, nie wysyłając bezpośrednio na terytorium Ukrainy swoich sił zbrojnych. No, na przykład mogłyby z terytoriów, na terytoriach państw członkowskich w pobliżu Ukrainy, graniczących z Ukrainą wystawić na przykład kontyngenty sił lotniczych, które w razie jakiegoś problemu mogłyby wzmocnić siły europejskie znajdujące się na terytorium Ukrainy, te siły rozjemcze czy siły pokojowe. No tyle tylko, że jeśli poczytamy dyskusje w poszczególnych krajach, to no nie ma w tych głównych mocarstwach nie ma jakiejś wielkiej ochoty do wysyłania dużych kontyngentów wojsk na terytorium Ukrainy, bo optymalnie, to mówią o tym Ukraińcy, powinno być 200 000 obcych wojsk, no a w ogóle o takiej liczbie to w ogóle nie ma mówić, nie ma mowy. Jeśli się mówi, no to ewentualnie to jest 20 do 30 tysięcy, no i być może by zdecydują się wysłać te wojska Francuzi, Brytyjczycy. Być może, ale to tak jeszcze być może do kwadratu, tak? Niemcy, którzy przed szczytem mówili, że nie wyślą, bo Ukraina jest przeciążona. W trakcie szczytu czy zaraz po szczycie Friedrich Merz jednak nie wykluczył wysłania żołnierzy niemieckich. No pytanie jest, moim zdaniem to jest pytanie fundamentalne, czy przypadkiem ci przywódcy zachodni nie blefują. Czy oni się odważą, jak dojdzie do podjęcia tych ostatecznych decyzji, czy oni się odważą podjąć decyzję o wysłaniu wojsk na Ukrainie, no bo to jest decyzja bardzo trudna. Tu nie ma żartów. Taka decyzja nie będzie popularna w żadnym z tych krajów. Taka decyzja może spowodować polityczną śmierć decydentów, a politycy tego nie chcą i nie chcą sami pozbawiać się władzy. Ja tutaj widzę ten podstawowy problem, że wszyscy mówią tak, wysyłamy, łącznie ze Stanami Zjednoczonymi, tylko gdy przychodzi do konkretów, no to w tych dyskusjach ja już czytałem i to nieraz czytałem, a może to tak może to nie, te wojska nie powinny jednak stacjonować na terytorium Ukrainy, że to będą takie wojska szybkiego reagowania, że jak w razie co dojdzie do wojny, to my bardzo szybko te wojska przetransportujemy z terytorium państw członkowskich NATO na terytorium Ukrainy. Pytanie jest, czy wtedy w ogóle te gwarancje będą miały jakikolwiek sens. Bardzo często w prasie niemieckiej też czytam, że najlepszym gwarantem bezpieczeństwa Ukrainy to jest ukraińska armia i rozwój ukraińskich sił zbrojnych i najlepiej, żeby Ukraińcy liczyli na sami siebie, co skądinąd wcale takie głupie nie jest, bo gwarancje jednak to musimy mieć świadomość, że gwarancje militarne, gwarancje pomocy militarnej są bardzo trudne do realizacji z powodów, które tutaj już nadmieniłem, a szczególnie trudne są do realizacji w społeczeństwach rządzonych demokratycznie. To już jest naprawdę jakby zrealizowanie tych gwarancji, które są na papierze, jest to niezwykle trudne, bo pamiętajmy o tym, że to nie jest nikt nigdy, nawet jeśli dojdzie do zawarcia traktatu, który normowałby tego rodzaju pomoc
militarną, to te klauzule traktatowe są z reguły miękkie. One nigdy nie będą i nigdy nie mają charakteru automatycznego, charakteru twardego, tylko typowe gwarancje pomocy militarnej w prawie międzynarodowym, no to one mają charakter taki, że w przypadku wojny państwo X wspiera państwo Y wszelką możliwą pomocą, w tym militarną. Podobnie jest skonstruowany artykuł 5 NATO. Nie ma automatyzmu, no i wtedy właśnie, jeśli w takiej normie prawno-międzynarodowej nie ma automatyzmu, no to jakie znaczenie dla Ukrainy będzie stacjonowanie sił szybkiego reagowania na terytorium nieukraińskim? To pozostawiamy z pytaniem. Krótko mówiąc, gwarancje są kluczową sprawą. Wydaje się, że jest pewien konsensus co do ich konieczności, bo to jest oczywiste. Moim zdaniem Ukraina nie zgodzi się, Zełenski nie zgodzi się na zakończenie wojny i przekazanie jakichś terytoriów ukraińskich Rosji bez twardych gwarancji. Tu panuje konsensus, nie ma konsensusu co do charakteru i rodzaju tych gwarancji. No i jeśli będzie jakiś postęp, jeśli to porozumienie będzie miało dojść do skutku, no to będziemy musieli widzieć, tak? To musimy obserwować konkretyzację tych gwarancji. Bez tego się nic nie da zrobić. A no, ze szczytu poniedziałkowego, szczytu Trumpa z przywódcami europejskimi, tej konkretyzacji nie widzimy. To jest nadal pewne polityczne zapewnienie, że mocarstwa będą starały się dać Ukrainie gwarancje. Te gwarancje dadzą również Stany Zjednoczone i pytanie jest o ich charakter. Wrócę jeszcze do tego wątku europejskiego, ale najpierw chciałem zapytać, czy to wszystko nie jest o tyle bezprzedmiotowe, że na koniec dnia Rosjanie po prostu się na to nie zgodzą. Czy deal na zasadzie trochę ziemi na wschodzie w zamian za gwarancję dla całej Ukrainy, to nie jest po prostu porozumienie na tyle słabe z perspektywy Putina, że on go nie przyjmie? Czy nie uważasz, że bardziej prawdopodobne jest, że jeżeli tak to miałoby wyglądać, to te negocjacje będą po prostu pozorowane i Trump z Putinem mogą się spotkać jeden, czy drugi, czy trzeci raz, tak jak Trump spotykał się z Kim Jong-unem jeden, drugi, trzeci raz i to miało swój wymiar taki historyczny, bo tutaj prezydent USA się spotkał z przywódcą Korei Północnej, nawet odwiedził ziemię Korei Północnej na chwilę, no ale na koniec dnia nie było żadnego twardego porozumienia rozwiązującego strukturalne problemy i strukturalny konflikt, mimo wymiany uprzejmości i tak dalej. Na tej konferencji prasowej trochę to momentami wyglądało, jakby Trump i Putin zgadzali się, że winę za konflikt ponosi Joe Biden i na niego, na biednego dziadka z demencją można teraz bo powiedzmy uczciwie, no Trump i Putin w to wierzą. No Trump na pewno wierzy, że wszystkiemu winien jest Biden. Ja w to wierzę, on cały czas to podkreśla. No właśnie, i Putin też oczywiście w to wszedł, że no niestety, to prawda, gdyby pan był prezydentem, panie Trump, to wojny by nie było. No niestety, Biden ponosi winę za śmierć tych wszystkich ludzi, Biden ponosi winę za wojnę. Czy to nie jest tak, że tego typu teatrzyk można kontynuować w nieskończoność? I to w gruncie rzeczy no, dla Trumpa będzie rozwiązanie akceptowalne, jak będzie dostawał europejskie pieniądze na broń, o ile będzie dostawał, ale może będzie dostawał, wygląda na to, że będzie. A z drugiej strony Rosja chyba nie ma militarnego powodu, żeby w tym momencie przerywać działania wojenne i nie ma powodu, żeby akceptować jakiekolwiek, jak to mówisz, twarde gwarancje. Czy nie jest tak, że ta dyskusja jest po prostu bezprzedmiotowa, bo nikt z Zachodu nie odważy się wysłać żołnierzy na Ukrainę, jeżeli Rosja tego nie zaakceptuje. I Rosja będzie deklarować, że może tych żołnierzy ostrzelać. Pytanie twoje to jest pytanie o intencje stron. O ile
niewątpliwie, o ile moim zdaniem nie ulega wątpliwości, że Stany Zjednoczone, mocarstwa europejskie czy Ukraina chciałyby zakończyć tego konfliktu, chciałyby zakończyć tę wojnę. To jest pytanie takie, czy Rosja chce tę wojnę zakończyć, czy Putin chce tę wojnę Dokładnie tak. zakończyć. I teraz musimy się nad tym zastanowić, tak? Zwróciłeś na czynnik militarny, no i jak się tak patrzy jako taki zwykły obserwator, tak? Mamy do czynienia nawet w ostatnich tygodniach z pewnymi postępami, niewielkimi, ale jednak mamy postępami wojsk rosyjskich w obwodzie donieckim i to sugerowałoby, że tutaj Putin ma mocną kartę. No ale pytanie jest, czy rzeczywiście, bo to jest, co jest w tej głowie Putina, jak kalkuluje Putin i czy rzeczywiście jeszcze są w stanie Rosjanie kontynuować wojnę rok, czy też może nawet 2, ale mówi się, że Rosjanie bez problemu będą tę wojnę mogli kontynuować. Pytanie jest, czy wewnętrznie państwo rosyjskie jest w stanie nadal tę wojnę skutecznie prowadzić. I to nie jest już takie oczywiste, tak? Bo gospodarka rosyjska jest gospodarką na stopie wojennej i przede wszystkim doświadczenie historyczne i wiedza moja historyczna uczy tego, że utrzymywanie gospodarki na stopie wojennej jest niezwykle kosztowne i może skończyć się poważnym kryzysem. Gospodarka nie może być w nieskończoność na stopie wojennym, szczególnie gospodarka o charakterze rynkowym czy quasi rynkowym, ale nawet gospodarka państwa totalitarnego, czego przykład mieliśmy po 1945 roku z gospodarką sowiecką i kryzysem poważnym związanym z wojną po 1945 roku gospodarki sowieckiej, też to pokazuje. I te sankcje, one nie doprowadziły do natychmiastowego złamania potęgi rosyjskiej, czy załamania się gospodarczego i społecznego Rosji. Do tego jeszcze jest bardzo daleko. No ale jest takie, moim zdaniem, jest pytanie, czy aby Rosja nie potrzebuje pierdyszki. No i mamy, czyli pewnego momentu odpoczynku właśnie, pewnego zatrzymania działań wojennych na pewien czas. Czy już wojna nie przeciążyła społeczno-gospodarczo państwa rosyjskiego? Znamy analizy, ja nie jestem analitykiem i bardzo mało jest analityków, specjalistów od Rosji, których moglibyśmy traktować poważnie, no ale coraz więcej i coraz częściej wskazuje się na negatywne czynniki związane z tą wojną. Po pierwsze, na wyczerpywanie się znaczące rezerw, bo Rosja mogła te 3 lata w miarę spokojnie prowadzić tę wojnę, ponieważ dysponowała specjalnym funduszem, specjalnymi rezerwami, uciłanymi, nazwijmy to tak, dzięki handlowi przede wszystkim węglowodorami, no i innymi surowcami. Rosja miała specjalny fundusz, no, dzięki któremu tę wojnę mogła spokojnie prowadzić. Ten fundusz właśnie się wyczerpuje. Mamy doniesienia o tym, że wskutek również sankcji ceny ropy i węglowodorów, a przede wszystkim ropy, bo to jest główny dla Rosji dzisiaj w jej eksporcie i dla jej gospodarki główny dochodotwórczy czynnik, spadają. Sytuacja wewnętrzna no, też grozi dewaluacją i to znaczącą dewaluacją rubla, no, co powoduje, że przy stałym imporcie, przy niezmniejszonym imporcie
ten eksport i zmniejszaniu się możliwości eksportowych czy dochodów eksportowych, przede wszystkim z węglowodorów, no budżet się nie będzie spinał. I to, co mówią specjaliści od Rosji, którym ja akurat ufam, no na przykład nasz wspólny kolega Michał Sadłowski. Michał Sadłowski twierdzi, że sytuacja na Kremlu wcale nie jest taka oczywista, w tym sensie, że nie te wszystkie siły, które są na Kremlu, nie są zwolennikami kontynuowania wojny za wszelką cenę. On diagnozuje obecną sytuację, mówi o tym, że na Kremlu mamy podział na siłowików z jednej strony i na, nazwijmy to, menedżerów, biurokratów, takich liberałów, no i że właśnie te drugie skrzydło, menedżersko-biurokratyczne, zdobywa na Putina, coraz bardziej wpływa na Putina, no i to środowisko, to skrzydło jest zwolennikiem zawarcia jakiegoś pokoju i to skrzydło ma wpływ na Putina poprzez jego córki, tak? To jest moim zdaniem to jest poważna diagnoza i ją trzeba brać pod uwagę i jeśli ona jest słuszna, jeśli rzeczywiście jest tak, że jest ten podział i to skrzydło menedżersko-biurokratyczne wywrze ten ostateczny wpływ na Putina, no to Putin zdecyduje się zawrzeć pokój, bo ten pokój będzie dla niego z perspektywy takiej bilansu będzie korzystny. Rozpoczął wojnę, złamał podstawowe zasady prawa międzynarodowego, podstawowe zwyczaje i normy Europy pozimnowojennej i de facto nie spotka się z żadną istotną karą, wręcz jeśli dojdzie do zawarcia umowy pokojowej, zdobędzie nowe terytoria i to w sposób prawno-międzynarodowy, w tym przede wszystkim Krym. Tak więc bilansując to z sytuacją roku 2014, z sytuacją dzisiejszą, jeśli dzisiaj by doszło do zawarcia takiego pokoju, to w roku 2014 on zdobył Krym, ale inne państwa się na to nie zgodziły, wspólnota międzynarodowa się z tym nie zgadzała, no a dzisiaj ma szansę uzyskać na to prawno-międzynarodową zgodę i prawno-międzynarodowe uznanie tej sytuacji, no co jest jak najbardziej sukcesem. Dwa, i tu jest kolejna korzyść, Trump roztacza przed nim wizję ogromnej współpracy, nie tylko zniesienie sankcji, ale wręcz dalej w bliskiej współpracy gospodarczej. Mówi się o tym, że Amerykanie z Rosjanami wspólnie będą handlowali tymi węglowodorami i będą na tych węglowodorach zarabiali, co by mogło oznaczać, że jeden z problemów władzy putinowskiej też zostałby rozwiązany, tak? Bo jednym z głównych argumentów przeciwko zawieraniu pokoju wydaje się być taki argument, że właśnie, ja mówię teraz, kalkulujemy tak jak Putin, tak? Że wojna jakby petryfikuje tę strukturę społeczną, która jest, stan społeczeństwa, który jest. Wojna służy utrwaleniu władzy dyktatorskiej. Generalnie tak jest. Jest obawa, Putin może żywić obawę i pewnie żywi taką obawę, że po zakończeniu wojny kryzys gospodarczy, kryzys społeczny
się rozleje i zagrozi nie tylko władzy samego Putina, ale również władzy systemu putinowskiego, bo tutaj mamy do czynienia z pewnym systemem. No i teraz odpowiedź na to, jaka jest na to odpowiedź tych menedżerów, tego skrzydła menedżersko-biurokratycznego. Oni przekonują, zdaje się, Putina do tego, że po tej wojnie zaczniemy robić tak świetne interesy ze Stanami Zjednoczonymi, że wojna nie spowoduje koniecznego wejścia w spiralę kryzysu gospodarczego, powojennego, no bo to jest normalne dla wojny, ale wręcz przeciwnie, ta współpraca i deale, jakie będziemy robili z Trumpem i Amerykanami, no po prostu spowodują, że nasza gospodarka zacznie kwitnąć, a społeczeństwo rosyjskie będzie pośrednio tego beneficjentem. Tak więc oni pewnie szerzą taką wizję pokoju i potem wzrostu gospodarczego. No moim zdaniem to wszystko ma ręce i nogi. To nie jest tak, że Putin nie ma żadnego interesu w zakończeniu tej wojny, bo Putin, przypomnijmy, on nie był przygotowany na wojnę wieloletnią. Wszystko wskazuje na to, że plan Putina, z tego co my wiemy dzisiaj, no plan Putina to miało być kilka tygodni wojny i Ukraina miała się rozpaść jak domek z kart. I jest problem, jak teraz tę wojnę, która już trwa przeszło 3 lata, zakończyć, bo 3 lata to jest naprawdę, 3,5 roku to jest naprawdę już dużo. Dla takich państw i dla społeczeństw to jest wysiłek i wojna no nie może trwać w nieskończoność. Jak ktoś mówi, oni na pewno się nie dogadają, to ja powiem tak, no argument jest taki, że historia uczy, że kiedyś muszą się dogadać, że kiedyś w którymś momencie do kompromisu musi dojść, bo państwa nie są w stanie prowadzić wojen w nieskończoność. No tak więc no jesteśmy, w którym momencie jesteśmy, no pewnie jesteśmy bliżej początku niż końca i no, musimy analizować tę sytuację, która jest. Musimy analizować przede wszystkim, co nie jest proste, tak, sytuację wewnętrzną w Rosji. Musimy analizować i starać się zrozumieć politykę Putina, co też nie jest proste, no bo jako analitycy mamy bardzo utrudniony dostęp do wszelkiego rodzaju źródeł. Zresztą to jest też problem z władzą dyktatorską, tak, że nie wiemy i bardzo trudno jest nam zrozumieć i dojść do tego, co jest w głowie dyktatora, tak, i dla każdego analityka stosunków międzynarodowych to jest podstawowy problem i sam układ tej władzy utrudnia nam analizę. Dużo tutaj wątków, a już zostało nam mało czasu. Ostatnie tak naprawdę pytanie, no nie mogę nie zapytać o to, gdzie w tym wszystkim jest interes Polski. Mamy za sobą to spotkanie, na którym nie było nikogo z Polski w Białym Domu i tutaj też kontrowersje wokół tego, które także było przecież różnie odbierane w Europie. Wspominałeś o tej perspektywie niemieckiej prasy, kanclerza Niemiec. We Francji tak zdania podzielone. Z jednej strony prezydent Macron mówi, że jest to pokaz jedności Europy. Z drugiej strony pojawiło się też sporo głosów, czy ze strony opozycji i prawicowej, i lewicowej, czy także ze strony takich bardziej mainstreamowych komentatorów, na przykład były ambasador w ONZ-cie w Stanach Zjednoczonych, że były doradca Macrona, który także powiedział, że te obrazki z Białego Domu pokazywały raczej pewną wasalność wobec Stanów Zjednoczonych i to, że Europa więcej mówi niż robi, no a na koniec dnia także cały czas podtrzymuje tezę, że jeżeli wygra, jak to powiedział, jeżeli Kamala Harris by wygrała, to też Stany Zjednoczone by się chciały wycofywać z Europy, demokraci może by nam powiedzieli grzecznie do widzenia, a Trump wziął i przytrzasnął nam palce drzwiami, ale kierunek pozostaje ten sam, Harris też by negocjowała z Rosją. Pytanie,
jaka powinna być polska perspektywa, tym bardziej, że przecież będziemy mieli za kilkanaście już dni wizytę nowego polskiego prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Co twoim zdaniem Polska powinna w tym momencie komunikować Stanom Zjednoczonym wobec tego konfliktu i wobec tych relacji amerykańsko-europejskich? Ja mam bardzo duży problem z analizą stanowiska polskiego, bo chyba nie mamy tutaj jasności. Ten podział, spór między poszczególnymi aktorami sceny politycznej też nam nie ułatwia sprawy, ale przynajmniej starajmy się, bo to, że jest ostatnia kwestia, wykroczyć poza ten spór i ten konflikt polski. Wydaje mi się, że my nie wiemy, co mamy myśleć, tak nazwijmy to, w kwestii ukraińskiej. Boimy się w ogóle, nasi politycy boją się rozważań na ten temat, bo uważają, że to nie przyniesie im popularności. Jeszcze 3 lata temu Ukraina, pomoc Ukrainie, wszyscy prześcigali się w działaniach na rzecz Ukrainy i Ukraińców. Dzisiaj nikt już o tym nie pamięta i wszyscy starają się traktować kwestię ukraińską jako właśnie taki gorący kartofel, który trzeba jak najszybciej odrzucić. I to jest moim zdaniem błąd, który też pokazuje, że my tak od ściany do ściany, że ta nasza polityka, że nie mamy strategii, nie wiemy, jaką strategię w polityce bezpieczeństwa i w racji stanu powinna odgrywać Ukraina. Nie potrafimy zdefiniować tej kwestii, bo tego się nie da traktować, Ukrainy się nie da traktować jak kartofel i nie można definiować polityki Polski wobec Ukrainy tylko i wyłącznie poprzez oczekiwania zmian w tabelkach wyborczych, tak? w tym, w jaki sposób jaki sposób Polacy będą głosowali na poszczególne partie, bo wszyscy się boją, że większe zaangażowanie w kwestii ukraińskiej, ja nie mówię, i to wyraźnie mówię, nie na rzecz Ukrainy, ale zaangażowanie w kwestii ukraińskiej, może powodować spadek popularności danej partii. Niestety to jest błędne podejście, bo geopolityka pokazuje jasno, że kwestia ukraińska musi również przyznać być rozwiązywana, bo od tego zależy nasze bezpieczeństwo. Nie da się tego schować, tej kwestii ukraińskiej nie da się zamieść pod dywan, bo kiedy mówimy o tym porozumieniu, które jeśli ono będzie negocjowane, a jakieś porozumienie kiedyś musi być negocjowane, tak, to treść tego porozumienia będzie miała bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo Polski. Ja sobie nawet jestem w stanie wyobrazić, przy założeniu, że dzisiaj, w najbliższych miesiącach, tak, czy w tym roku zostałby zawarty jakiś traktat traktat pokojowy dotyczący Ukrainy, że w tym traktacie byłyby jakieś gwarancje bezpieczeństwa, to nie trzeba wielkiej spostrzegawczości, żeby dostrzec, że ten traktat może w końcu summa summarum mieć dla naszego bezpieczeństwa ważniejsze znaczenie niż traktat północnoatlantycki. Tego nie możemy wykluczyć. Dlatego też nie mamy prawa nieuczestniczenia w tych rozmowach, tak? Jeśli traktujemy bezpieczeństwo Polski poważnie, jeśli chcemy mieć wpływ na przyszły kształt bezpieczeństwa naszego regionu, to nie możemy mówić, że fajnie jest, bo nas nie było podczas rozmów mocarstw dotyczących
dotyczących traktatu pokojowego, dotyczących gwarancji bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej. Ja słyszę, mówię coś takiego, że mówią to poważni analitycy, że dobrze, że nas w Waszyngtonie nie było. No przecież to jest głupota, kompletna głupota. Jak można coś takiego mówić? Ja odpowiadam na to, ja się nie godzę na to, żebyśmy my, Polacy, przyjmowali nową zasadę. O nas, bez nas. No bo to oznacza, że godzimy się na tę zasadę i to jest jakaś nowum i przełom w polskim rozumieniu stosunków międzynarodowych. Do tej pory i było to oczywiste, że zasada nas obowiązuje, nic o nas, bez nas. A teraz o nas, bez nas, nasi politycy i to wszystkich opcji wydają się przyjmować to za dobrą monetę, a związane to jest z tym, że właśnie nie wiedzą jak odnosić się do kwestii ukraińskiej. Podkreślam, tu nie chodzi o zaangażowanie się na rzecz Ukrainy, które jest niepopularne, ja to rozumiem, ale chodzi o to, że kwestia ukraińska i rozwiązanie kwestii ukraińskiej w najbliższych miesiącach bądź latach będzie miało bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo Polski, tak? I prawdopodobnie rozwiązanie tej kwestii będzie miało negatywny wpływ na bezpieczeństwo Polski. I opowiadanie o tym, że dobrze, żeby nas przy tym nie ma, no jest po prostu kompletnym idiotyzmem i brakiem odpowiedzialności i tym pozwolę sobie skończyć. Mocne słowa na koniec. Bardzo serdecznie dziękuję. Moim i Państwa gościem był dr Krzysztof Rak, jak zawsze zbyt skromny, zbyt podkreślający ograniczoność swojej wiedzy niepotrzebnie. Zachęcam do śledzenia działalności Krzysztofa. A potrzebnie, bo Państwo, poważny analityk musi mieć świadomość swoich ułomności. Jak ktoś Państwu mówi, że on wie wszystko i wie, co będzie i wie na pewno, jak będzie, to znaczy, że nic nie wie i się nie nadaje do analityka. Dobrego analityka, a takim chciałbym być, charakteryzuje przede wszystkim pokora. I po pokorze ich poznacie. Kolejna sentencja, może kolejną książką będą aforyzmy Krzysztofa Raka. A teraz się ze mnie śmiejesz. Nigdy. Bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie naszej rozmowy. Zachęcam do subskrypcji naszego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie, żeby mieć informacje o wszystkich materiałach, które produkujemy, żeby móc się wybierać te, które są dla Was szczególnie interesujące i oczywiście jeszcze raz polecam książkę Krzysztofa oraz profesora Kucharczyka Piekielni sąsiedzi, jak Rosja i Niemcy dogadywały się kosztem Polski. Do usłyszenia, do zobaczenia, wszystkiego dobrego, dobrej niedzieli. Dziękuję bardzo.